One Night at Flumpty's 3 wyszło miesiąc temu. To druga fanwersowa gra po Pop Goes Arcade, ale to pierwsza główna gra. Pierwszy zakończony projekt z tej serii. Pierwsze mobilne porty. Dzisiaj ogrywam całość, nie omawiam poprzednich gier i nie planuję, ale wszystko co chcę powiedzieć powiem teraz. Nie chcę wam psuć humoru, ale krótko po premierze gry wyszło, że John Ochrom jest groomerem. Randkował z nieletnią przez internet i chociaż mieli nie spotkać się w prawdziwym życiu, aż ona nie skończy 18, to wciąż było coś złego, to jest ogólnie skomplikowany temat. Uważali, że robią dobrze, ale tak nie było. Mogę dodać tylko tyle, że do niczego nie doszło i związek zakończył się rok temu, dawno przed dramą. A John Ochromu chodził od tego czasu do psychologa. Opuścił też fandom FNAF, ale to planował niezależnie od dramy. I mówię to tylko, żeby było jasne. Ktoś może nie chcieć go wspierać, ktoś może nie chcieć oglądać tego filmiku i prawidłowo tyle. Nie będę rozmawiał o tej dramie z wami, po prostu podaję kontekst. Nagrywam ten filmik dla osób wciąż zainteresowanych serią. Hiya, best friend. Wouldn't you know it, after all this time, you still haven't survived until 6 a.m. But if you ever do, I'll finally let you leave. Until then, friends, let's play. Flumpty zamknął nas w niekończącej się pętli. Wciąż nie dotrwaliśmy do 6, a więc próbowaliśmy wiele razy i z każdym humorkiem zaczynamy od nowa. Naszą jedyną ucieczką jest przetrwanie i kto wie, jak to nie wie, Flumpty to jest potężny byt, który manipuluje czasem i przestrzenią. Bawi się protagonistą, bawi się naszymi przeciwnikami. Dokładnie tak samo było też w poprzednich grach. Lokacja jest w miarę fajnie skonstruowana i kręci się wokół motywu ciepła. Są 2 piece, ognista otchłań, gorące kamienie, sauna, tapeta z płomieniami, a my na złość jesteśmy w tej lodowatej części budynku. Niebieska kolorystyka, płatki śniegu na ścianach i tak dalej. Regularnie musimy odwracać się w stronę piecyka, żeby nie zamarznąć. Gra skupia się na 2 głównych mechanikach: utrzymywanie ciepła i korzystanie z aparatu. Taka główna podstawa to przeciwnicy, których odstraszam błyskiem aparatu. Później jest do tego dodane dużo osobnych przeszkadzajek, które dopełniają ten gameplay. Powiedziałbym, że cała noc dzieli się na jakieś 4 fazy, w których pojawia się coraz więcej przeciwników. Fazy z początku są tak dostosowane, żeby zmieniały się tuż po ataku Boyblama. Najpierw jest on sam. Kiedy go oślepimy, budzą się 2 przeszkadzajki, Gunkus i Redman. Gunkus zaatakuje cię, jeżeli zrobisz mu zdjęcie. Redman przez pewien moment blokuje nasz piec i zaatakuje nas, jeśli się grzejemy. Flumpty's 3 w bardzo porządny sposób stosuje format gry zgin, żeby się nauczyć. Mechaniki są w miarę intuicyjne, nie jest trudno je zrozumieć. Gunkus jest jedyną postacią, której nie ogarnąłem, ale był wyjaśniony. Mamy dosłownie tabliczkę nie rób zdjęć Gunkusowi. Co jest jednak problemem, to dokładne zrozumienie tych mechanik. Na przykład Gunkus może pojawić się w korytarzu razem z innym przeciwnikiem. Widzisz, że BBB wszedł do korytarza, ale nie powinieneś robić zdjęcia, dopóki nie jesteś pewien, że Gunkusa tam nie ma. To jest bardzo fajna postać. Z początku myślałem, że Clown jest za prosty, ale nie jest. Jest niezbędnym dopełnieniem mechaniki aparatu. Kiedy oślepimy BBB drugi raz, pojawia się Beaver, a tak naprawdę Beav Owl, czyli Frankenstein fuzja Boba i Sowy. Są jej drugim podstawowym przeciwnikiem, ale atakują z wentylacji po prawej, no i na szczęście nie ma tam Gunkusa, który miałby nam przeszkadzać, jest łatwiej. Pod koniec, koło godziny 4 pojawia się Golden Flumpty i Azaur. Golden Flumpty to taki inaczej rozbudowany Phantom BB. Stoi w którymś pokoju i możesz się na niego patrzeć ile chcesz, ale nie możesz zamknąć kamery, kiedy się na niego patrzysz, bo wtedy cię zaatakuje. Golden Flumpty nie zabija, ale pozbawi cię ciepła, co bardzo często jest poważnym problemem. Azaur pojawia się raz, 2 razy w korytarzu i musimy zrobić mu 2 zdjęcia zanim odejdzie, cały czas pamiętając o Gunkusie. Całą serię porównałbym do gier flashówek, zwłaszcza że autor serii zajmował się nimi w przeszłości. Flashówki to zwykle mniejsze gry, prosty gameplay, ale fajne do grania parę razy. Flumpty tutaj pasuje, bo to jest jedna dłuższa noc i powoli pojawia się coraz więcej przeciwników. Według mnie to bardzo dobry system dla gier FNAF, często lepszy niż te standardowe 5 nocy. Pierwsze noce bywają za proste, a jeżeli rozumiesz mechaniki, to zwykle jest jeszcze gorzej. Grasz od nowa, wymęczysz 3 nudne noce, zanim zaczniesz się bawić. Flumpty jest inny, bo pierwsza noc już jest wyzwaniem. Jest też finalne wyzwanie Hard Mode później. Właśnie większość FNAFów daje takie odczucie znudzenia na pierwszych poziomach, chyba tylko FFPS sobie radzi, bo ta gra działa trochę inaczej. Tycoon jest główną częścią rozgrywki. UCN też, bo tam nie ma żadnych poziomów. System jednej nocy we Flumpty jest bardzo wygodnym rozwiązaniem. Inną alternatywą mógłby być jakiś kod, który pomaga ci skipnąć wczesną część gry. Najlepiej do miejsca, w którym nie dostajesz jeszcze żadnej nagrody, żadnej gwiazdki. Gra jest dobra, to jeden z najlepszych tradycyjnych FNAFów według mnie. Taki Tillerland to świetna gra z nowymi, nietypowymi mechanikami, a Flumpty wykorzystuje wiele znanych mechanik i używa ich w bardzo prosty sposób, ale tworzy coś zupełnie nowego. Wciąż nowe doświadczenie. Piecyk i ciepło to nakręcanie marionetki w wyjątkowy sposób. Są momenty, w których piecyk jest zablokowany, balans tego ciepła jest zupełnie inny niż cokolwiek, co znamy z FNAFa. Fangame'y często robimy chaotyczne i zupełnie niezwiązane ze sobą mechaniki, ale Flumpty tego nie robi. Mechaniki są 2.
ciepły aparat i wszystko się perfekcyjnie ze sobą dopełnia. Mechaniki są ze sobą dobrze połączone i łatwo nadążyć za wszystkim. A gra jednocześnie nie jest zbyt łatwa. Co mi się chyba najbardziej podoba to kamery. Po pierwsze, wszystkie kamery są ważne. Główną ścieżkę trzeba przejrzeć, żeby ustalić pozycję Gunkusa i BBB. Wentylacja i pokój od piecyka ustalają pozycję pozostałych dwóch postaci. Wszędzie trzeba się patrzeć. Po drugie, to jedna z niewielu gier, które pozwalają ci patrzeć się na kamery. Kamery nie marnują baterii, nie musisz jej ściągać co pół sekundy, żeby obronić się przed przeciwnikiem. Nie ma żadnej poważnej kary za długie korzystanie z kamery, a kiedy Redman znajduje się wewnątrz piesa, to nie masz w ogóle powodu, żeby na nie nie patrzeć. Bardzo fajnie zorganizowane. We FNAF 3 też kamery fajnie działały, ale FNAF 1, FNAF 2, Sister Location, UCN. Jeśli korzystasz z kamery przez 3 nanosekundy, to już za długo, przegrałeś. Wygraliśmy grę, choć jest tutaj jedno takie bardzo oczywiste ale. Nie było Flamtiego, więc ciekawe co się z nim... O. Flamty powrócił po krótkiej przerwie. Najwyraźniej czekał, aż pokonamy resztę, zanim teraz będziemy musieli pokonać go samego. Była wcześniej mowa o dziwnych mocach Flamtiego, ale dopiero teraz finalna gra nam je pokazuje, manipuluje czasem. Cofnął czas. To jest naprawdę bardzo zabawne, bo to jest drugi poziom, ale to wciąż jest jedna noc u Flamtiego, dosłownie. Widzimy, że Flamty brutalnie zamordował wszystkich innych przeciwników i teraz on sam atakuje nas. Tylko on. Sam jeden, ale w kilku sztukach. Dla kogoś takiego jak on to nie problem, żeby stać w 5 miejscach jednocześnie. Co warte uwagi, każdy Flamty jest całkowicie przerażający. Zwykle twarze zmieniają mu się po każdym ruchu. My zrobili tutaj wszystko, żeby ta ostatnia gra i ten ostatni poziom były mocne, naprawdę horrorowe. Spójrzcie na Flamtiego w wentylacji. Wydaje mi się, że najlepszą częścią tej rozgrywki są pierwsze podejścia, pierwsza wygrana. Jak mówiłem, że każdy Flamty powoli wprowadza nam nowych przeciwników i robi się coraz ciaśniej aż do końca gry, to tutaj jest mocniej, bardziej chaotycznie i uwielbiam to uczucie. Grasz sobie, a nagle pojawiają się nowe pokoje na kamerze w najbardziej chamski możliwy sposób. Jedno AI dosłownie działa też w taki sposób, że psuje ci na dłuższą chwilę wszystkie wskaźniki i one świrują i nie masz pojęcia co się dzieje. To wyjątkowy tryb, bo bierze wszystko z czego Flamty był znany i wykorzystuje potencjał tych rzeczy do granic wytrzymałości. Flamty zachowuje się jak wszyscy, poza Gunkusem i Azaurem. Jego Golden Flamty zmienia się w Shadow Flamtiego, ale działa trochę inaczej, bo nie zabiera ci ciepła, ale zabije cię, jeżeli kilka razy na niego wpadniesz. Pojawi się także pokój A i B, gdzie musisz zablokować Flamtiemu drogę, ale te pokoje regularnie zmieniają pozycję między sobą. Pojawia się oko i wskaźnik exposure z drugiej gry. Są też wyskakujące okienka i ten koleś na górze, który chce zabrać ci broń i utrudnić bronienie się. Więcej przeciwników, ale gra jest według mnie ogólnie prostsza, bo nie ma Gunkusa. Genialnym ruchem było to, że noc kończy się specjalną muzyką, piosenką śpiewaną przez Flamtiego. To jest w pewnym sensie taki timer, jesteś już tuż przed końcem nocy i kiedy piosenka się skończy, wygrałeś. I muzyczka to dobry banger, który możecie też łatwo znaleźć na YouTubie pod nazwą Electro Swing. It's your time to beat the egg and leave this place behind. Your brain is feeling scrambled, the end is out of sight. But if you hold on longer, you might survive the night. It's Flumpty Bumpty,
Pokonaliśmy główny gang i pokonaliśmy Flamtiego. Gratulacje. Salami. Skoro wygraliśmy, Flamty pozwala nam wyjść i cóż, wyszliśmy, gratulacje. Szkoda tylko, że nie mamy gdzie pójść i warte uwagi jest też to, że wyszliśmy o nieistniejącej godzinie, bo na zegarku brakuje godziny 6. Tak samo jak do tej godziny nie da się dotrzeć w One Night at Flamty's, bo zmiana godziny jest zawsze memem związanym z mięsem. Ham, spam, salami. I pokonaliśmy 2 poziomy, więc zostaje już tylko Hard Boiled Mode, tryb na twardo, który jest prawdziwym ostatecznym wyzwaniem. W tym wypadku przeciwnicy są szybsi, bardziej niebezpieczni, co powinno być oczywiste, ale też pojawi się twist, bo tryb zmienia się ze zwykłej nocy na noc Flamtiego po godzinie 3. Musimy pokonać główny gang i Flamtiego podczas jednego posiedzenia, ale trwa on długość jednej nocy, więc nie jest tak źle. Problemem jest tylko i wyłącznie podwyższony poziom trudności. I po jakimś czasie ta gra nie jest już taka trudna. Trochę czasu zajmuje nauczenie i przyzwyczajenie się do mechanik, ale wkrótce gra robi się łatwa i lubię, kiedy tak jest. Flamty jest intensywny, ale nie aż taki trudny i grało się w niego przyjemnie. Nagrywałem gameplay z tej gry na ostatnią chwilę i przyszedłem oba pierwsze poziomy naraz, bez śmierci, a potem Hard Boiled Mode za pierwszym podejściem i dobrze się bawiłem. Cały mój gameplay Hard Boiled Mode wrzucam osobno jako osobny filmik. Bardzo go uciąłem w tym filmiku, nie chciałem, żeby był za długi, więc po prostu wrzucam osobno bez komentarzy i tyle. Jak mówiłem wcześniej, 6 AM nie istnieje w świecie Flamtiego, co sprawia, że to zakończenie tym bardziej jest mocniejsze. Faktycznie dotarliśmy do 6. 6 godzina pojawia się na zegarze w zakończeniu i tym razem dostajemy dobre zakończenie. Nie wiem, jak to brać fabularnie. John Ochron wiele razy mówił, że nie chce, żeby tu szukać jakiejkolwiek fabuły, ale wygląda po prostu na to, że wcześniej trafiliśmy do jakiejś alternatywnej linii czasowej, do świata bez czasu, bez 6 rano, a teraz wróciliśmy do normalnego świata i mamy dobre zakończenie. Gazeta we Flamty's 2 mówiła, że gra dzieje się dzień po apokalipsie, więc to też jest zastanawiające, ale jak mówiłem, tutaj nie ma żadnego prawdziwego sekretu do rozwiązania, nie ma fabuły do wyjaśnienia, po prostu zabawna memowa historia o jajku. I'll miss you. Zakończenie wygląda emocjonalnie, ale nie mówi nic, bo nie ma nic do powiedzenia. Flamty żegna się z tobą, będzie za tobą tęsknił, bo to już koniec, odchodzi. Prawdopodobnie nie będzie już prześladował ludzi, przynajmniej w tym wymiarze. Nie dowiemy się tego nigdy, bo to już koniec. Mimo wszystko jest to miły finał, ostatnia ilustracja. I to tyle z Flamtiego, dziękuję wam za oglądanie. To pierwszy fanwersowy projekt i to bardzo porządna gra. Jeśli wciąż macie smaka na fangame, obejrzyjcie Tillerland, który niedawno ogrywałem. Flamty to bardzo porządny, tradycyjny FNAF. Tillerland to bardzo porządny, eksperymentalny FNAF. Tymczasem nadchodzi grudzień, miesiąc Security Breach i w następnym odcinku chcę coś powiedzieć ostatni raz w tej grze przed premierą.